Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj w bardzo krótki sposób porównamy sobie, jak wygląda tradycyjne podejście w programowaniu kontra to podejście No Code, Low Code. Więc zaczniemy pokrótce od teorii, następnie powiemy, jaki jest tego potencjał, no i będziecie mieli pewnie dzięki temu większe zrozumienie, jakie są de facto różnice między tymi dwoma światami. Więc zaczynając od teorii. Generalnie dlaczego no-code, low-code mówi się, że jest szybszym podejściem? Dlatego, że jeżeli programujemy w tradycyjny sposób, musimy cały nasz kod pisać linijka po linijce. Co powoduje, że oczywiście samo pisanie tej każdej linijki, dbanie o to, jest czymś po prostu bardziej czasochłonnym, bo każdą tą linijkę tego kodu musimy napisać. Jest też zupełnie innym poziomem abstrakcji, bo nam, ludziom, jeżeli czegoś nie widzimy, tak, coś, co jest dla nas bardzo wizualnie czytelne, tylko jest właśnie jakimś zbitkiem tekstu, jeszcze nie jest zbitkiem tekstu pod tytułem jeżeli użytkownik kliknie w przycisk X, to ma się zadziać rzecz Y, tylko jest zbitkiem if this then that i jeszcze bardziej złożonych syntaksów, powiedzmy zdań programistycznych, tak, czy wyrażeń programistycznych. No to nie jest to dla nas na pierwszy rzut oka czytelne. Musimy się w to wgryźć, musimy to przeczytać, musimy to zrozumieć, musimy to umysłowo przetworzyć, żeby zrozumieć, co się dzieje. W no-codzie wygląda to troszkę inaczej, bo w no-codzie sam interfejs wizualny budujemy z gotowych elementów, czyli mamy pustą białą kartkę A4, na którą nanosimy elementy. Czy to przyciski, czy to jakieś teksty, czy to jakieś grafiki, więc od razu widzimy, jak to dokładnie wygląda. To jest tak zwane podejście WYSIWYG, what you see is what you get. Czyli to, co widzisz, to dostajesz. To jest dla nas bardzo czytelne, nie musimy wchodzić w to, jak wygląda kod pod spodem, po prostu od razu widzimy, jak będzie wyglądała ta nasza strona, którą właśnie sobie zbudowaliśmy. Pod spodem, jeżeli chcemy oczywiście podpiąć jakieś funkcjonalności, a na pewno będziemy chcieli, znowu mamy odrobinę łatwiej, jest to kolejny level abstrakcji w programowaniu, który jest dla nas, ludzi, bardziej czytelny, ponieważ tutaj budujemy znowu z gotowych klocków. Mamy na przykład workflow, że jeżeli użytkownik kliknie na przycisk X, to ma się zadziać krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Czyli na przykład zaloguj użytkownika, użyj danych z tego inputu i z tego inputu jako e-mail, tego jako hasło, następnie przekieruj użytkownika na stronę startową. To jest dla nas bardzo czytelne, dzięki czemu rozumiemy tą aplikację dużo szybciej też jesteśmy ją w stanie zbudować, bo ten jeden klocek to pod spodem tak naprawdę może być 50 linijek naszego programowania, a tutaj jest to tylko jeden klocek, który po prostu dodajemy, konfigurujemy, uzupełniając pola i mamy gotowy workflow. Gdzie pod spodem oczywiście znowu jest jakiś kod, bo nadal jest to programowanie, ale jest to dużo prostsze, jest to dużo szybsze w samym podejściu. Kolejną sprawą jest to, że tak samo jak w programowaniu, tak samo i w no-codzie możemy pewne rzeczy sobie reużywać, kopiować, klonować. Natomiast w programowaniu, jeżeli skopiujemy sobie kawałek kodu, musimy się upewnić, że on będzie współgrał z całą resztą tego kodu. W no-codzie również możemy sobie kopiować workflow i również będzie trzeba je dostosować, ale znowu kopiujemy sobie cały workflow, w którym jest mnóstwo różnych kroków, a musimy dostosować pojedyncze, drobne rzeczy, żeby on był odpowiednio w tą aplikację wklejony, co znowu jest dużo szybsze i dużo prostsze. Możemy również kopiować sobie całą aplikację w bardzo prosty sposób i po prostu zmienić ich wygląd, ich stylistykę czy drobne rzeczy, żeby to była już druga, zupełnie inna aplikacja. I oczywiście znowu w tradycyjnym podejściu jest to możliwe, ale w tradycyjnym podejściu, jeżeli sobie coś skopiujemy, chcemy to zdeployować, musimy pod to przygotować całą infrastrukturę, wszystko inne, tak żeby to odpowiednio działało i tak dalej, i tak dalej. W no-codzie wystarczy, że podepniemy do tej aplikacji domenę w większości platform i klikamy jeden przycisk deploy, i mamy to już umieszczone na naszej infrastrukturze, ponieważ o tą infrastrukturę nie musimy dbać. I tu przechodzimy do kolejnego punktu, który jest bardzo istotny. W no-codzie większość platform oferuje hosting. To znaczy, że tak samo jak budujemy sobie strony na różnych kreatorach tych stron, oczywiście nie porównuję tego, bo to jest dużo bardziej trywialne rzeczy, czy dużo prostsze rzeczy, to tutaj na platformach no-codowych wystarczy, że klikniemy właśnie jeden przycisk, bo pod spodem mamy już jakąś infrastrukturę, płacimy miesięczny abonament za jakąś infrastrukturę, za jakieś jej capacity i po prostu umieszczamy tam naszą aplikację. Nie musimy się martwić o całą konfigurację i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj dochodzimy właśnie do dwóch bardzo istotnych rzeczy, mianowicie security, czyli bezpieczeństwa tej infrastruktury oraz jej skalowalności. Tak samo jak w tradycyjnym podejściu musimy dbać o security infrastruktury czy security aplikacji, o security aplikacji sobie zaraz porozmawiamy.
no to tutaj mamy tą przewagę, że ta infrastruktura, z której korzystamy w no-code, wiemy, że jest dobrze skonfigurowana. Mamy na to odpowiednie certyfikaty, bo wszystkie te platformy mają certyfikacje ISO, SOC i tego typu inne certyfikacje, które poświadczają po prostu o tym, że są to dobre, skalowalne i bezpieczne infrastruktury. Dlaczego skalowalne? Dlatego, że każda z nich po prostu korzysta pod spodem z AWS-a albo z Google Clouda. Dzięki czemu wiemy, że są one i skalowalne, i bezpieczne i nie musimy się obawiać tego, że jeżeli do naszej aplikacji nagle wbije kilka tysięcy użytkowników, to aplikacja nie będzie wyrabiała. Po prostu pod spodem się wyskaluje, jeżeli jej na to pozwoliliśmy, czyli tak samo jakbyśmy umieścili naszą aplikację w chmurze. Jeżeli pozwolimy naszej chmurze się skalować, to będzie się ona automatycznie skalowała. Jeżeli taką opcję wyłączymy, to skalować się nie będzie. Bardzo wiele osób pyta za to, co z własnością takich aplikacji, które budujemy na platformach no-codowych. Bo w tradycyjnym podejściu wiadomo jak to jest. Jeżeli stworzyliśmy sobie ten kod, napisaliśmy, to jest nasz kod. I jakby nikt nie ma niczego do tego, to jest po prostu nasze. Tutaj na platformach no-codowych sprawa wygląda odrobinkę inaczej, ponieważ ten kod wygenerowaliśmy za pomocą jakiejś platformy, więc jak to de facto wygląda? Wygląda to tak, że do samej platformy my nie mamy oczywiście praw, bo to jest czyjaś platforma, ale do tego, co wygenerowaliśmy na tej platformie, mamy pełne prawa. Tak to wygląda na przykład w przypadku Babla czy w przypadku Zano. Natomiast jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak to dokładnie wygląda od strony prawnej, no to ja tutaj odsyłam Was do regulaminów, gdzie takie rzeczy są bardzo dokładnie opisane przez twórców tych platform i gdzie będziecie mogli się dokładnie z tym zapoznać, żeby na przykład Wasz dział prawny powiedział, czy to jest dla Was ok, czy to nie jest ok. Natomiast własność aplikacji jest w 100% Wasza. No i w tym momencie może ktoś z Was zapytać, ok, to jeżeli to jest moje, to znaczy, że mogę wyeksportować sobie kod, który został pod spodem wygenerowany? No i tutaj niestety muszę odpowiedzieć, że to zależy. Niektóre platformy na to pozwalają, żeby ten kod sobie wyeksportować, zmodyfikować, umieścić gdzieś indziej. Niektóre platformy na eksport kodu po prostu nie pozwalają, ponieważ są zbudowane w troszkę inny sposób, który tego nie umożliwia. I tutaj znowu, jeżeli własność kodu, posiadanie tego kodu jest dla Was bardzo istotna, no to musicie się po prostu zapoznać z tym, która platforma na to pozwala, jak to dokładnie funkcjonuje i czy to jest dla Was odpowiednie rozwiązanie. No i jedna rzecz, którą te dwa podejścia mają ze sobą bardzo wspólne, czyli to tradycyjne podejście i podejście no-code, low-code, jest to, że nadal zawsze, pomimo tego, że mamy security infrastruktury, skalowalność infrastruktury, że mamy jakby te dobre praktyki w kodzie zachowane, nadal my jako deweloperzy tych aplikacji musimy zadbać o bezpieczeństwo na poziomie logicznym aplikacji, czyli na poziomie samej aplikacji, czyli my musimy określić, kto do jakiego typu danych będzie miał dostęp, jak użytkownicy będą się mogli do naszej aplikacji logować, co oni będą w tej aplikacji widzieć, jak będą mogli zarządzać tymi danymi, jak również oczywiście musimy dbać odpowiednio o performance tej aplikacji. No bo jeżeli nawet w aplikacji no-codowej damy 500 różnych searchy na starcie ładowania strony, no to wiadomo, że aplikacja będzie działała wolno, bo po prostu ograniczy to nawet przeglądarka. Bo przeglądarka pozwoli nam zrobić tylko 6 requestów naraz, więc zanim zrobi się 500 requestów naraz, no to chwilę to będzie musiało po prostu potrwać. Więc nadal my jako deweloperzy będziemy musieli dbać o ten performance i skalowalność naszej aplikacji. No i teraz tak, powiedzmy sobie, jaki dzięki temu podejściu no-codowemu wobec tego tradycyjnego podejścia zyskujemy potencjał. No głównie oczywiście czasowy. Jesteśmy w stanie budować skalowalne, kompleksowe aplikacje, jak również MVP, dużo szybciej. Czy dużo szybciej to znaczy, że generalnie ten proces jesteśmy w stanie skrócić kilkukrotnie? Nie do końca. Z naszych obserwacji wynika, że cały proces dostarczania aplikacji jest skrócony jakieś 30 do 50% w zależności od skomplikowania projektu. Dlaczego o tyle, jeżeli budujemy tak dużo szybciej? Dlatego, że musimy pamiętać, że proces budowy aplikacji, tutaj Was odsyłam do naszego odcinka, w którym właśnie mówiliśmy o tym, jak wygląda proces budowy aplikacji, to nie jest tylko sam development. Development jest częścią procesu powstawania aplikacji, ale częścią tego procesu jest również faza warsztatów, jest również faza designu, jest również faza testów. I te fazy w obu podejściach trwają tyle samo, my przyspieszamy tylko tą fazę developmentu. Więc oczywiście wiele na niej oszczędzamy, jeżeli jesteśmy w stanie oszczędzić od 30 do 50%, no ale nadal nie przyspieszymy tego procesu 10-krotnie czy 5-krotnie, jak bardzo w wielu materiałach marketingowych różnych agencji możecie wyczytać. Jest to po prostu według nas nieprawda. Tego procesu nie da się aż tak przyspieszyć, bo to znaczy, że musielibyśmy pominąć wszystkie inne procesy i porównujemy tylko i wyłącznie ze sobą czasy developmentu. Wtedy oczywiście w niektórych bardzo
konkretnych i bardzo prostych przypadkach rzeczywiście ten proces developmentu może być aż tak bardzo przyspieszony, ale przy bardziej kompleksowych rozwiązaniach jest to raczej po prostu nierealne. Bo nadal, nawet jeżeli tworzymy aplikację w no-code, musimy się zastanowić nad tym, jak ją zbudować dobrze, zgodnie z dobrymi praktykami, zadbać o to bezpieczeństwo, zastanowić się, jak ta logika aplikacji będzie rozłożona, jak ona dokładnie będzie funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. Ten proces jest bardzo skomplikowany, tak jak mówiłem, odsyłam tutaj do jednego z naszych odcinków, w którym dokładnie o tym bardzo rozmawiamy. Natomiast też tutaj możecie zobaczyć wykres, jak to dokładnie wygląda w podejściu tradycyjnym kontra no-codowym i po prostu wyciągnąć też z tego jakieś wnioski. Dzięki temu oczywiście jesteśmy w stanie szybciej wejść na rynek, jesteśmy w stanie szybciej zebrać feedback od naszych użytkowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie po prostu z naszą aplikacją szybciej iterować, szybciej dostarczać wartość naszym użytkownikom, czy budować z nimi relacje, a to powoduje, że po prostu w najzwyczajniej w świecie zwiększamy nasze wskaźniki, które będą wpływały na to, czy nasza aplikacja odniesie sukces, czy nasi wewnętrzni użytkownicy będą chcieli z niej korzystać, czy ona będzie dostarczała realną wartość naszej firmie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. To tyle ode mnie na dzisiaj. Cześć!